Witam Was serdecznie. Dzisiejsze czytanie, co woła o uwagę z rodu Ojca. Masz 3 wybory. Poczuj, która karta Cię przyciąga. Możesz wybrać więcej niż jedną. Jeżeli masz z tym problem, zamknij sobie oczy, weź głęboki wdech, spokojny, powolny wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. Spokojny, powolny wydech. Otwórz oczy i poczuj. I zaczniemy od wyboru pierwszego. I mamy sobie pierwszą kartę. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne, energetyczne i bezterminowe, więc zawsze weź to, co z Tobą współgra. Co tutaj chce nam powiedzieć? Mam taką informację, żeby marzenia nie zostawały marzeniami, że możesz mieć bardzo dużo różnych pomysłów, ale należy przełożyć je na cele, a następnie uziemić. To znaczy przejść do realizacji. I tutaj mówi mi tak, żeby się tego nie bać, że może Ci się to wydawać odległe, że możesz mieć takie odczucie, że jak się zabierzesz za realizację tego, to będzie Cię to kosztowało bardzo dużo emocji. I to emocji, których może nie chcesz dotknąć. Może to wywołać pewne wspomnienia, które już gdzieś masz, które nie czujesz, że były dla Ciebie dobre. Dlatego fajnie być w takim zawieszeniu między tym marzeniem a urzeczywistnieniem, czyli cały czas pomiędzy. A tutaj co woła o uwagę z rodu Ojca, aby powołać się na tą siłę z rodu Ojca, która jest. I nieważne, czy znasz swojego tatę, jaki był, to w Twoim rodzie jest moc, która mówi: zrealizuj swoje marzenia, zamień je w cele i zacznij realizować, zacznij szukać sposobów zakotwiczenia i nie bój się emocji, sytuacji, które będą, ponieważ czuję, że pomożemy, słyszę słowo, pomożemy Ci, tak? My już przeżyliśmy pewne rzeczy, my wiemy, jak sobie z tym radzić. Pamiętaj o nas, przywołaj nas, a my będziemy przy Tobie. Taki dosłownie mam tutaj przekaz, więc urzeczywistniaj swoje marzenia. Nie pozostań w takim zawieszeniu i w takim, że wszystko to jest, ale nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, to się gdzieś tam rozpłynie, to nie wydarzy się tak. A tutaj mówi: zacznij działać, wybierz jedno ze swoich marzeń, zamień na cel, podziel na etapy i zacznij się temu przyglądać, od którego co możesz zacząć, co możesz zrobić. Idź w takim tempie, jakim na chwilę obecną możesz, ale to po prostu zrób. Nie zostawiaj marzenia, tylko zamieniaj na cel. I wybierz sobie najpierw jedno. To chce, to tego woła Cię ród Twojego Ojca. I poczekaj na to. Pamiętaj, że tutaj mówi tak: bądź cierpliwa, cierpliwy, ponieważ pewne rzeczy wymagają czasu. Wymagają Twojej uważności, bo to, że nie widzisz efektu od razu, podejmując się działania, nie oznacza, że to nie wyrośnie, że z tego nie będzie owocu. Nie, tylko czasem coś wymaga odrobinkę więcej czasu, odrobinkę więcej zaangażowania, zwrócenia uwagi, poszukania informacji, ponieważ to tak jak każda roślinka może inny rodzaj nawodnienia, czyli coś innego muszę dostarczyć w innym czasie, nie może być obok czegoś, tak? Tak jak rośliny pewne nie mogą być ze sobą, tak tutaj też coś nie będzie z czymś współgrało.
to Ty już najlepiej wiesz, ponieważ jest to czytanie ogólne, o jaki rodzaj marzenia, który ma przejść w cel tutaj chodzi. Ale ród Ojca mówi, bądź cierpliwa, pracuj, skup się na tym, nie wygrzebuj cały czas sprawdzając albo mówiąc, że to nie działa. Zaufaj, że działa. Realizuj krok po kroku. Nie poddawaj się. To są tylko emocje, które w większości w ogóle nie będą miały odbicia w Twojej rzeczywistości. Jeżeli podejmiesz działanie z cierpliwością, z uważnością na to i ze skierowaniem uwagi, że to się realizuje, to już jest zrealizowane, to będziesz miała tego bardzo fajny plon z tego. Dobrze, która talia jeszcze z tej talii? Co tutaj jeszcze chcę powiedzieć? Może ta karta. Bądź w tym w radości. Niech realizacja tego przebiegnie w radości. Czyli skup się na tym, co to przyniesie innym osobom, co to przyniesie Tobie, co fajnego mogę z tego wyciągnąć, jak to inaczej przekształcić, bo to po prostu aż mam to się przeobrazi w piękną rzecz. To będzie przynosiło radość innym i Tobie. I to ma przynosić radość. To nie ma być czekanie, oj, będzie fajnie, jak to już się zrealizuje, tylko w trakcie realizacji już jest fajnie, szukam pewnych rzeczy, tu sobie doglądam, realizuję, bo to ma być realizowane z radością, bo wtedy będzie też przynosiło piękne efekty. Więc tutaj mówi, zacznij działać, włóż w to radość i to przyniesie naprawdę fajny efekt. Życzę Ci tego z całego serca, bo skoro trafiłeś na ten film, to znaczy, że ta wiadomość miała do Ciebie dotrzeć. Możesz sobie odsłuchać tego kilkakrotnie. Może przyciągnęło Cię tu jakieś zdanie albo słowo. Niech ono będzie tym zaczątkiem, które spowoduje, że posłuchasz tej uwagi z rodu Ojca i sięgniesz po swoje marzenia i cele. I życzę Ci tego z całego serca. Dziękuję za subskrybowanie kanału, zostawianie wiadomości, lajków i wszystkiego dobrego. Bardzo fajne czytanie, bardzo mi się podobało. Tutaj fajne działanie będzie. Wybór drugi. Zostawiłam tak tą kartę. Zawsze jak rozpoczynam tutaj, zawsze sprawdzam intencją, czy ten temat jest dla Was odpowiedni i sprawdzam też intencją, wyciągam dla Was karty. I ta karta, mimo układu prostego, wyszła odwrócona, więc zostawiłam ją odwróconą, bo widocznie jakaś tu informacja przyjdzie w ten sposób. Dobrze, co woła o uwagę z rodu Ojca? I tu bardzo mocne jest, żeby nie odcinać się od korzeni, żeby poczuć, skąd pochodzimy, skąd mamy źródło. I tak mi przychodzi, nie neguj swojego rodu męskiego. Nie każdy członek rodu ma bardzo dużą wartość. Ród męski daje Ci siłę, strukturę, porządek. I nawet jeżeli uważasz, że tego nie było w Twoim domu, to mogło nie być tego u Twojego ojca, wujka czy dziadka, ale na pewno było u kogoś, u jakichś pradziadków, prapradziadków, których nie znasz, których historii nie znasz. Opowieści są bardzo różne i tutaj właśnie mówi, nie odcinaj się od korzeni. Zobacz, przywołaj w swoim umyśle, sercu te korzenie. Poszukaj w internecie też medytacji związanych z Ojcem, z rodem Ojca. Poszukaj, bo tego jest. Trafisz na odpowiednie dla siebie, jeżeli czujesz, że w jakiś sposób chcesz się od tych korzeni odciąć, bo tu jest tak jakby miało wszystko stać na głowie, jakbyś nie chciała z tego rodu, nie chciał z tego rodu czerpać.
a tutaj mówi nie tędy droga, wtedy idziemy wolniej, mamy te ścieżki trudniejsze, bo ten ród Ojca daje nam dużą siłę do działania, dużą moc do działania. Więc jakakolwiek historia rodzinna u Ciebie była, nawet bardzo, bardzo trudna, to ona daje Ci siłę i moc, bo zabieramy to, co dobre, a wszystko, co złe, zostawiamy ich historiom i losom. Poszukaj w internecie, nie chcę tutaj mówić gdzie i kto, dlatego że każdy ma tutaj swoje odczucia, ale jeżeli wylosowałeś tą kartę, to znaczy, nawet jeżeli rodzi się teraz w Tobie bunt, to po coś to przyszło, tak? Jeżeli jesteś gotowa, to gotowy, to zrób to teraz. Może będziesz gotowy za jakiś czas, ale jak przyszło, to warto tutaj się nad tym zatrzymać. Dobra, to co tu jeszcze? O, no i chcą te karty teraz tutaj do tego dołączyć. Ta talia. Właśnie mówi tak, z wyobcowania i takiej ucieczki, odcięcia się od tego rodu, człowiek jest samotny i tą swoją moc albo szybko spala, albo nie idzie w odpowiednie źródło, albo nie widzi możliwości. Cały czas w tym swoim życiu się przedziera, albo czuje wielką pustkę i samotność. Więc tak jak mówi, zaakceptuj to, co jest. Tutaj cały czas mi mówi, poszukaj odpowiednich źródeł. Jeżeli ktoś z Was ma problem, a czuje, że chciałby tutaj, to niech napisze w komentarzu, podeślę linki do tego, co ja uważam jest wartościowe. Natomiast oczywiście to jest Wasz wybór. Zawsze czego słuchacie, co robicie i co znajdziecie. Ale tak przyszło do mnie, więc przekazuję Wam to. Dobrze, co tutaj jeszcze? Że jak połączysz się z tą niesamowitą siłą z rodu Ojca, jak to uznasz ten ród męski, to będzie to potężna siła. I to będzie nie do zatrzymania w Twoich działaniach, w Twoim życiu. No, będzie Ci zdecydowanie łatwiej działać, rozwiązywać problemy, podniesie się Twoja chęć do życia. Dobrze, to co tutaj jeszcze można? Tutaj bardzo mówi, nie walcz bezwzględnie, nie tędy droga z tego rodu Ojca. Mówisz, nie tędy jest droga. Nie chodzi tu o siłę tego rodzaju, że bezwzględnie coś robimy, działamy albo patrzymy, bo tutaj takie bardzo mi się mieszają mocno te obrazy. Z jednej strony dla pewnych osób jest to, że jest bardzo mocne takie działanie, a u pewnych osób jest wprost przeciwnie. Tak było gdzieś mocne działanie w rodzie, że teraz jest ucieczka i niechęć do takiego działania. Tutaj jest bardzo dużo takich rzeczy. Ten ród Ojca mówi, zwróć uwagę na ten ród, nie odcinaj się od niego, uszanuj go, bo z niego jesteś, tak? I dostałaś cudownych wiele rzeczy, których możesz teraz nie zauważać, nie chcieć zauważyć z różnych bardzo powodów. Więc tutaj poszukaj na ten temat informacji, albo jeżeli chcesz, to napisz w komentarzu, to podłączę link, który ja uznaję za bardzo dobry, natomiast to Ty zdecydujesz, czy jest dobry i odpowiedni. Czy jeszcze czuję, że tą kartę dla Was. I tutaj jest bardzo piękna podpowiedź, że kto lub co wywołuje w Tobie reakcję. Zobacz, bo to jest taka potrzeba zobaczenia w tym rodzie,
że jesteśmy odbiciem, jesteśmy całością z tą rodziną, z tym rodem ojca. Odbijamy pewne rzeczy. Oni pokazują nam też, są dla nas lustrem, takim właśnie zwierciadłem, w którym przeglądamy się, bo jeżeli mamy w sobie słabość, to uciekamy od mocy z rodu ojca. Jeżeli jest duża gwałtowność, to znaczy gdzieś były jakieś sytuacje, które były trudne. To jest bardzo skomplikowana tutaj rzecz i tutaj mi się jakbym Wam rysowała, to tych wątków jest tutaj bardzo, bardzo wiele. Dlatego główna informacja jest taka: nie odcinaj się i poszukaj sposobów, aby dotrzeć do tego rodu ojca, aby tego nie zostawić, bo naprawdę bardzo mocno ułatwi Ci to życie, bardzo. I jeżeli postanowisz się tutaj temu przyjrzeć. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję za subskrybowanie kanału, zostawianie wiadomości, lajków. Wybierz to, co z Tobą rezonuje. Wszystkiego dobrego. Dobrze, i przejdziemy do wyboru trzeciego. Wybór trzeci. Co woła o uwagę z rodu ojca? Tutaj mocno czuję dom. Aby zbudować solidny dom, w którym ludzie czują się radośni, spełnieni, żeby ten dom, tutaj takie mam, jakby wiecznie rozkwitał, czyli tam trzeba bardzo takiej dużej dbałości, tutaj, żeby ludziom chciało się przychodzić, chciało się tam uśmiechać, chciało się żyć i Tobie, i innym. I tutaj takie mocne jest, żeby tam wprowadzić trochę lekkości, radości, ale żeby wiecznie zwracać uwagę, żeby ten dom, ta rodzina była ważna, żeby nie pobiec w świat, zostawiając pustkę, chłód w domu i takie niezauważanie kogoś. Zwróć uwagę na ten swój dom, ponieważ jeżeli teraz na przykład przychodzi Ci dobrze, ale to mnie zostawiają, ale ta wiadomość przyszła do Ciebie, to znaczy jest to temat do zauważenia. Co to oznacza? Że Ty też masz na to wszystko wpływ. Nie jesteś tutaj biernym obserwatorem swojego życia, tylko masz na to wszystko wpływ. Zobaczmy, co jeszcze. No, ta talia. Zbierzesz takie owoce, jak będziesz o to dbać. Co zasadzisz, to zbierzesz. Czyli jeśli dasz cierpliwość, dasz miłość, będziesz zwracać uwagę na to, w jaki sposób się komunikujecie, jak spędzacie czas, czy ten Wasz dom jest wypełniony radością, czy co należy już usunąć, czyli nie będziecie zostawiać trudnych rzeczy i zamiatać pod dywan, tylko na bieżąco będziecie rozmawiać, dbać, to naprawdę będzie piękne bogactwo tutaj w tym domu, piękna radość. Tutaj jest, rozświetli swój dom właśnie takim zauważeniem, uwagą. Chodzi tu o relacje, prawda, też, bo ten dom to może być też oczywiście budynek, bo to też jest nam przyjemnie w tym, ale tutaj cały czas czuję tą relacyjność, żeby tam ludziom było dobrze, żeby chcieli ze sobą być, rozmawiać. Tak, tutaj bardzo mocno mi mówi, że to, co piękne, jest w nas i trzeba to wydobyć. Trzeba to zauważyć, że też wnosisz bardzo dużo i możesz bardzo dużo zmieniać. To Ty zadecydujesz, czy zmienisz tą sytuację, czy jej nie zmienisz. Bo jeżeli będziesz chciał zostać
w swoim uporze, w pewnym patrzeniu na życie, że jest źle, że coś powinno być inaczej, bo ktoś tam coś ma, to nie zauważysz, że w Twoich dłoniach jest zmiana. Że to Ty podejmujesz działania, że będziesz mieć te owoce, nad którymi będziesz pracować, nad które będziesz zwracać uwagę, bo to nawet nie chodzi o pracę, tylko na co kierujesz swoją uwagę. Na to, czy masz, czy nie masz, na braki, czy na pełnię. I tutaj z rodu Twojego Ojca mówią, zadbaj o to, tak? Dom, rodzina jest ważna, to czymś, kim się otaczasz, jak to tworzysz, jaką rolę sobie wyznaczasz, na co sobie pozwalasz w tej rodzinie, tak? Jeżeli uważasz, że coś, na coś nie masz wpływu, to Twój ród Ojca mówi, masz wpływ. I bądź w radości tutaj takie, pozwól sobie zobaczyć, pozwól wprowadzić zmiany, bądź osobą, która będzie wprowadzała też zmiany w swojej rodzinie, bo to jest Twoje życie. I czekanie na coś no nie jest najlepszym pomysłem, bo to spowoduje, że zamiast pójść w stronę tutaj pięknego zmian, radości, to zostaniesz w oczekiwaniu, że ktoś, że coś, że jest mi trudno. A tu jest kompletna zmiana perspektywy i zbieranie owoców w swoim życiu. Zwróć na to uwagę. Weź to, co z Tobą rezonuje. Jest to czytanie ogólne, więc jeżeli poczułeś do któregoś z tych zdań, że coś tutaj jest z Tobą, ma związek z Tobą, to przyjrzyj się temu dla swojego najwyższego dobra. Ja dziękuję za subskrybowanie kanału, zostawianie wiadomości i lajków i życzę Ci wszystkiego dobrego.